Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Wracamy do cotygodniowej audycji, czyli wróżenie z fusów KRYPTO University. Zobaczymy, co się dowiemy w dzisiejszym odcinku. Żeby już nie przedłużać, czeka nas ogromny ruch. Jaki i czy będzie ciekawy, dowiemy się w tej audycji. I tutaj mówi też o giveawayu $100 w Bitcoinie. Jeżeli zasubskrybujecie, dodacie też i polubicie jego konto. So, what we need to look at are a few critical pieces of the chart. Again, Najpierw musimy zwrócić uwagę na parę punktów krytycznych na wykresie. we're going to take a scientific approach, keep a level head, stay emotionless, not the news, only the facts and the charts. Sprawdzimy to, co się dzieje na faktach na wykresie. Nie newsy, nie inne czynniki. To really make a decision. And we're going to look at both sides of the coin. I spojrzymy na dwie strony medalu. If you're going to be a disciplined trader, Jeżeli jesteś zdyscyplinowanym traderem, a disciplined investor, inwestorem, you have to have this mindset. musisz mieć właśnie ten mindset. Really focus, Musisz być skupiony really disciplined. You've got to look at both sides. i zawsze musisz patrzeć na dwie strony. And today we're going to do this exercise together and figure out who has the stronger case. I zobaczymy, która z dróg, którą tutaj przedstawimy, ma największe argumenty. We're going to start with the bear case. Zaczniemy od tej mniej pozytywnej wersji. Right? So we've got this major move happening from Czyli mamy ten wielki ruch, który się dzieje. here to here and from here to here. Czyli od $20,000 do 3 i od 14 do tego, co się dzieje dzisiaj. And it's very, very similar, this setup here, that we're moving into another potential major move. I ten ruch jest bardzo podobny do tego, co się może wydarzyć. Right now, obviously, the 21 week is holding extreme resistance. W tym momencie 21-tygodniowa średnia krocząca utrzymuje linię oporu. And if we zoom in here, we're having some trouble with the 50 week. I mamy też problemy z 50-tygodniową. As this weekly candle is not yet, it's still a handful of days away from closing. We're holding it as support as we speak, but we've had some trouble with the 50 week. Ale w tym momencie, no tak czy tak, mimo tego, że utrzymujemy się, tutaj mamy problem z tą 50-tygodniową średnią kroczącą. Stay really paying close attention Musimy na to zwracać uwagę, to the 50 week as this candle closes on Sunday bo ta świeca zamyka się w niedzielę. evening. All right? Oh, and by the way, welcome to our new office. I witam Was w nowym biurze. We've got our little table back here. Mamy mały stolik za nami. I've got you sprawled out on our beautiful desk. Mamy też piękne, wielkie krzesło i stół. Hope you're feeling comfortable. Let me know what you think about I daj znać, co tutaj się dzieje. our new office. Czy podoba Wam się ten nowe biuro? Widzimy, że dzisiaj na biało ubrany niebieski, także nie wiem dokładnie, co tutaj wyspekulować z jego ubioru. So there are some bearish signals Także mamy tutaj sygnały, które nie do końca są pozytywne without a doubt, and we're going to get into them. i na pewno do nich przejdziemy. I also want you to watch this 200-week moving average. Też musimy zwracać uwagę na tą 200-tygodniową średnią kroczącą. In the history of Bitcoin, we've never broken this 200 W historii Bitcoina tej 200-tygodniowej średniej kroczącej raczej nie przekroczyliśmy dołem, nawet w beście. week. In last week's video, we talked about the three distinct price levels W zeszłym tygodniu mówiliśmy o 3 ważnych cenach i poziomach, that you should watch in the na które powinniśmy zwrócić uwagę. real big picture. So one of them would really start to play with this level, which we've Jedna z nich będzie na pewno współgrać z tym poziomem 200-tygodniowej średniej kroczącej. never broken. We'll get more into that in a future video. Na pewno dojdziemy do tej 200-tygodniowej średniej kroczącej w kolejnych wideo. Now, this chart is incredibly important. I ten wykres jest bardzo ważny.
We've got to talk about what's happening as we speak, Musimy zwrócić uwagę na to, co tutaj się dzieje. right? We started talking about back in early October Mówiliśmy na początku października, when prices fell below the 200-day. gdzie cena zeszła poniżej 200-dniowej średniej kryczącej, nie tygodniowej, 200-dniowej. That we had a death cross coming. I mieliśmy death cross, który tutaj nadchodził. Now, I got a lot of emails and messages and DMs I miałem bardzo dużo wiadomości about this, and Steve, this is not important, it i bardzo dużo z was mówiło, że to nie jest ważne. doesn't matter. But we all know after the death cross, I widzieliśmy, że po death crossie it's fallen quite spadł niżej. Chociaż tutaj nie do końca się z nim zgodzę, bo wiemy, że kiedy ten death cross się wydarzał, mieliśmy też to, co się działo w Chinach. I newsy tutaj wygrały, mi się wydaje, na tym death crossie z analizą techniczną. Także nie do końca się zgodzę, że no oczywiście, później już tak, Bitcoin spadł. Ale tutaj, gdzie prezydent Chin mówił o tym, że będą pozytywnie nastawieni do blockchaina, niekoniecznie do kryptowalut, widzimy, że to był wystrzał na tym death crossie. Jeżeli byśmy zagrali tylko na death crossie, to byśmy zostali zlikwidowani, to jest proste. dramatically. And I stayed true to just the evidence in the chart that historically death crosses are very significant and they will continue to be. Now, we I zawsze zwracam uwagę na death crossy, bo są bardzo ważne. had price below Czyli krzyże śmierci. the 200-day, then we had a death cross recently, right? I widzimy, że mieliśmy tutaj poniżej 200-dniowej, potem death cross But it's really eerie similar to this formation here. i jest zatrważająco podobny do tego, co się działo w marcu 2018 roku. Here we had prices below and we had a death cross Też mieliśmy cenę poniżej 200-dniowej, death cross. back in 2018. What happened after that, after we had a death cross, was a pretty big rally. Potem, chwilę później, mieliśmy bardzo ciekawy prowzrostowy ruch. Present day, after the death cross, we had a pretty big rally. But Tak samo teraz, mieliśmy bardzo ciekawe wzrosty. it was a failed rally. Była, można powiedzieć, to pierwszy ten wzrost, no niestety nieudany. We were really ready for this failed rally. We had talked about it in our videos, mentally prepared. We were good to go, Byliśmy mentalnie przygotowani na to, right? But this was a lower high. ale zawsze widzieliśmy, że ten kolejny wystrzał i tak powodował niższy szczyt. Right? It's a lower high. Did not create a higher high, Nie wykreowaliśmy kolejnego wyższego szczytu, żeby zmienić tutaj bieg which would have reversed the trend, which i odwrócilibyśmy trend. none of this craziness would have happened because we would have been in an uptrend. Bo wtedy bylibyśmy po prostu w uptrendzie, czyli w trendzie wzrostowym i to, co się wydarzyło później, raczej by się nie zdarzyło. Same thing happened here. To samo się dzieje teraz. After we fell down to the 50-week move, Po tym, jak doszliśmy do tej 50-tygodniowej, to znaczy tutaj widzimy, że mieliśmy ten wystrzał do tej tutaj linii opadającej, no nie udało nam się. or the 50-day moving average, and held support for an extended amount of I potem spadliśmy do 50-dniowej średniej kryczącej, trzymaliśmy przez pewien okres fason time. Same thing happened here. i tak samo tutaj wcześniej. We fell down to the 50-day, held support, and when we broke it, I kiedy przełamaliśmy nią, that's when things started to really heat up. wtedy tutaj zaczęły się dziać poważne spadki. Same present day. As Tak samo teraz. soon as we broke that 50-day, Jak przełamaliśmy dołem 50-dniową, big fall down. też duży spadek. We talked about in our last video what Mówiliśmy o tym w ostatnim wideo. we expect to happen over the next handful of weeks is another failed rally. We've got to be ready for it. I musimy być gotowi na to. That's when the herd is going to get really emotional. To jest to, gdy cała ta otoczka jest emocjonalna, They're going to get really czyli wszyscy ludzie zaczynają tutaj już wierzyć, że Bitcoin wychodzi na $20,000, czyli herd oznacza tłum. excited. They're going to say, you know what? Here it is. This is the massive rally and another fall down, I potem kolejne spadki. right? So if we continue to repeat this pattern, Jeżeli będziemy kontynuować ten określony trend, that's what we need to be ready for over to musimy właśnie na to zwrócić uwagę. the next
few weeks. Przez kolejne tygodnie możemy mieć kolejny wystrzał. We've been following this pattern now for a few months. I podążamy za tym samym trendem, który się wydarzył w 2018 roku już od paru miesięcy. Couple months now. 2 miesiące dokładnie. So if that continues, that is exactly what to watch for. Jeżeli to będzie kontynuowane, to jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Now, has Bitcoin ever entered a bear market? And mind you, Czy Bitcoin kiedykolwiek wpadł w bessę? we're in a bear market right now. Teraz tak czy tak, jesteśmy w bessie. Cut and dry. There's no arguing it. Nie ma żadnych argumentów przeciwko. We're in a bear market right now. We've had 3 other distinct bear markets and 1 fake out. Mieliśmy 3 inne bessy i 1 fake out, czyli niezrealizowaną bessę. This could potentially be a fake out bear To też może być niezrealizowana bessa. market where we had a bear market back here, which we've talked about, a textbook bear market. It ended up being a fake out and it I mieliśmy też tutaj fake out właśnie w tym październiku 2015 roku. was pretty quick, and before you knew it, we were in a bull Było to bardzo szybkie. and we never looked back. I potem wystrzeliśmy w górę i nigdy nie spojrzeliśmy z powrotem na This te ceny. could be one of those situations. Może być to taka sytuacja, We're going to dig deeper into it in today's video. no o tym za chwilę powiemy, But as we speak, with the price actions right now, with the candles right now, ale w tym momencie, o czym mówimy, z tymi świecami, które tutaj są na wykresie, this is where we're at, to jest gdzie jesteśmy. right? In last week's video, we were at around 7,001. W zeszłym tygodniu byliśmy w granicach $7100. We prepared for a fake out rally. We went up to 7,008. Wyszliśmy na $7800. I don't think that's the true fake out rally yet. Nie wydaje mi się, że to jest jeszcze ten fake out, czyli możemy liczyć jeszcze na kolejne wzrosty, żeby dojść do tego fake out, czyli niezrealizowanej hossy. Wszyscy już będą myśleć, że ten wystrzał będzie teraz wyższy. On też uważa, że może być jeszcze wyższy, ale prawdopodobnie to będzie tylko fake out. If this plays out, we should go a little bit higher in price action, get people excited, and have another failed rally. So that's the bearish side, Także to jest ten nieciekawy scenariusz. right? Have we ever had a bear market ever without previously reaching an all-time high? Czy mieliśmy kiedykolwiek bessę po tym, jak wcześniej uderzyliśmy w all-time high? No. Nie. What does that mean? We Co to oznacza? entered a bear market here on March 29th, 2018. Bo weszliśmy w bear market, czyli w bessę w marcu 2018 roku, Right oficjalną, after we reached an all-time po ostatnim all-time high. high. If we rewind the clock again, we had a bear market right here, Wcześniej w 2014 też zaczęliśmy bessę, April 5th, 2014, right after reaching an all-time high. też przed all-time high, a bardziej po all-time high. And the same story goes back here. I tak samo w 2011 też weszliśmy w oficjalną bessę po ostatnim all-time high. All-time high and then bear market. This is the first bear market where we haven't reached an all-time high, which obviously still builds the case that this still could potentially be a fake out. I to nadal może potwierdzać to, że może to być fake out. And we have to be prepared for that. Musimy być na to przygotowani. How do we know if it's a fake out? Jak możemy sprawdzić, czy to był fake out? We're going to get to it in today's video. Będziemy o tym mówić. Now, this is a chart that nobody's really paying attention to. To jest wykres, na który nikt nie zwraca uwagi. This is so simple. To jest bardzo proste. You can draw this at home as we speak, Możesz wyrysować to w domu w momencie, jak o tym rozmawiamy. right? Pull up the chart, pull up a monthly chart. You can get the BLX so you can Wejdź na BLX, na TradingView, wyciągnij miesięczny wykres see more information and pull up the 5 monthly moving average. i wyciągnij 5-miesięczną średnią kroczącą. Now, why is the 5 monthly moving average important? I dlaczego ta średnia krocząca jest ważna? And you may be asking, Steve, I haven't really heard about the 5 monthly moving average. I może pewnie powiesz, że nie słyszałeś jeszcze o 5-miesięcznej średniej kroczącej. Why should I pay attention to Dlaczego powinienem zwrócić na nią uwagę? this? It's a simple bull and bear. Bo to jest prosta
rzecz, która mówi nam o tym, czy jesteśmy w besie, czy w hossie. If you want to look at the big picture and see where we're at and where Jeżeli chciałbyś sprowadzić się do większej perspektywy, tutaj wyrysujesz to i będziesz wiedział, czy jesteśmy w hossie, czy w besie. we've been, it's really, really simple. I to jest bardzo łatwe. You pull it up and you see, okay, this is where we turned bearish I to jest tutaj wcześniej, w 2018, gdzie zeszliśmy w bessę and we pretty much held resistance i prawie przez cały czas utrzymywaliśmy linię oporu. at that 5 monthly moving average. And then we turned bullish on the candle of March I w marcu 2019 roku, czyli tego roku, of 2019, and we held it as support. widzieliśmy, że odwrócił się tutaj trend na tej średniej kroczącej i mieliśmy linię wsparcia, czyli weszliśmy w hossę. Most recently, holding it as resistance. But I teraz utrzymujemy linię oporu. if we go back to the past bull market, Jeżeli przejdziemy do poprzednich bull marketów czy hoss, it's pretty beautiful. też wygląda to pięknie. It's a beautiful formation. We held it as support. So if you're looking just to buy Bitcoin every once in a while, you can use this chart to really make some noise. Można używać tego wykresu, jeżeli patrzysz na to, żeby kupić bitcoina. Od czasu do czasu możesz tutaj zrobić troszeczkę zamieszania. It's something really simple. I'm giving it to you for free Także to jest łatwe, oddaję wam to za darmo and enjoy it. i po prostu zwróćcie na to uwagę i cieszcie się tym. This is not financial advice. I'm not your To nie jest oczywiście porada inwestycyjna, financial advisor. However, this is where we keep things so simple ale to jest to, kiedy trzymamy właśnie te wszystkie rzeczy bardzo łatwe. that it's really powerful. So hit that subscribe button. Także możecie subskrybować, dajemy łapę w górę jak zwykle Join Team CCU. i możesz dołączyć się do tego teamu. So, as we're building this bearish case, and Także jak budujemy nadal tą wizję pesymistyczną, as we start to move into the bullish case, and which one is stronger, and which price actions to watch, i potem dojdziemy do tej bardziej pozytywnej and what levels specifically to watch, and i tutaj będziemy patrzeć, na jakie poziomy musimy zwrócić uwagę. which charts, we've got to take a look at our levels here. If you rewind the clock a couple Jeżeli przewiniemy nasz zegarek parę chwil wcześniej, months ago, we had broken that 10K level. It was pretty substantial. We talked a lot about it in our videos, przebiliśmy dołem te $10,000 za bitcoina. and just preparing everybody that once we break here, I mówiliśmy o tym, że jak przebijemy $10,000 dołem taking that scientific approach, taking that step back, i spojrzymy na to z szerszej perspektywy, keeping a level head, not doing anything fancy, nie robiąc nic ciekawego, po prostu patrzenie na wykres w prosty sposób. but the chart was saying the next target on the downside was 6.4. Wykres nam mówił, że kolejny poziom, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to jest $6,400. And at the time we were around 10K, I wtedy byliśmy w granicach 10,000. and it just wasn't realistic for a lot of people to really grasp that. Steve, I wiele osób w owym czasie mówiło, że to nie jest realistyczna prognoza. it's never going to go back I nigdy nie dojdziemy do 6,400. down to that level, but I didn't argue anything. It's just what the charts are saying. Nic wam nie obiecywałem wtedy, po prostu pokazywałem wam, co wykresy nam mówią. Sometimes I have good news, sometimes I have bad news. But you can guarantee I'm always going to tell you the truth from the heart, and I'm going Czasami mam dobre newsy, czasami nie do końca, ale zawsze będę wam mówił prawdę. to tell you like it is, Zawsze tak, jak tutaj uważam. whether it's good or bad. Czy to jest dobre, czy to jest złe. And that was our next target on the downside. Fast forward a few months, we came back and held that very nicely. We're showing I doszliśmy do właśnie tych poziomów. a lot of respect to this 6.4. What I love to see I co mi się podoba, are these wicks. to te właśnie nicie. Now, we talked about that Atari pinball Mówiliśmy o tym pinballu, czy Atari, tej grze, gdzie ta piłeczka odbija się od tej paletki, deski na dole, nie wiem jak to nazwać. movement from the wicks. Another thing to think about with a formation like this is Elon Musk's rocket. I po prostu wyobraźcie sobie rakietę Ilona Muska. When it goes out to outer space, when it Jeżeli wyskakuje comes back to land, i jeżeli
po prostu potem wraca. It's very slow and Jest to bardzo powolny powrót methodical and tej rakiety. it's almost like landing on a pillow. I praktycznie ona ląduje jak na poduszce. That's what these wicks are I to właśnie te nicie nam mówią, dictating. They're getting longer and longer że są coraz to dłuższe, as we approach our main level, jak dochodzimy do naszego głównego poziomu. which says there's a lot of buying pressure, Także mamy dużo presji zakupowej and we kind of landed nice on a i lądujemy w miarę bezpiecznie. pillow. A lot of times with this formation, you see a bounce in the other direction. No Na tej poduszce. matter what time frame, whether it's 5 minute, 1 hour, 4 hour, it's irrelevant. I czy to jest 5 minut, czy godzina, czy 2 godziny, to jest nieważne. This formation, the Na jakim wykresie. candles are speaking always to you. The I ten wykres od razu nam to wyjaśnia. candles tell a distinct story, and they are respecting this 6.4. I wszyscy tutaj patrzymy na ten wykres i te 6400 i wykres to też widzi i zachowuje się tak, że po prostu ta rakieta ląduje powoli, ale jest delikatnie jeszcze wystrzał. And they better. It's our strongest level that we have in crypto right now. There's nothing more powerful than the 6.4. I nie ma nic poważniejszego niż 6400. Again, if we break this, Jeżeli przebijemy to niżej, we're in big trouble. jesteśmy w dużych problemach. This is the most powerful level, Także trzeba zwracać uwagę na tą cenę. and that would become resistance, and we would stay below it for quite a while. I jeżeli przebijemy ją dołem, to będzie to ta linia oporu przez dłuższy okres. So you better hope we stay above it. Także pamiętajcie, żeby być powyżej. Right now, it's looking very positive that we're going to respect this level in the short term. We've got to look at the big picture soon. Musimy zwrócić uwagę na ten większy obraz, więcej tutaj czasu, But w szerszą perspektywę. it's a good sign. Ale to jest dobra oznaka. It's a good sign, right? We're holding support there. Na razie trzymiemy 6400 albo trzymamy 6400. In the big picture, there's two levels I want you to watch if you're really zooming out and you want to understand conceptually what two levels to watch. I powinniśmy zwrócić uwagę na dwa poziomy, We've got the bodies of these two candles, gdzie mamy korpusy tych dwóch świec, which are the boss. gdzie są naszymi szefami And they're in control, i kontrolują. and they've held control with these long wicks I kontrolowały też te nicie dalej here, 14K and 6.4. pomiędzy 14 a 6400. If you're going to narrow it to two prices, Jeżeli byśmy spojrzeli na dwie ceny, to one właśnie tak wyglądają. that's what you watch. One of those is going to break in the next handful of months, and that's going to dictate the next year. I jedna z nich zostanie przebita przez kolejne parę miesięcy i cena będzie dyktowana właśnie na tych dwóch poziomach. Of crypto. One of these levels will break Te dwa poziomy na pewno zostaną przebite in the next couple months, przez kolejne 2 miesiące. and that will dictate the next year. I to będzie dyktowało kolejny rok cen, w jakich będziemy się znajdować. No jeszcze jest możliwość oczywiście trendu bocznego pomiędzy tymi liniami przez dłuższy okres. Okay? Either 6.4 we're going to break to the downside, or 14 to the upside. Ale KRYPTO University uważa, że jedna z nich zostanie przełamana. And that's monumental. I to jest monumentalne. Monumental. So that's what I want you to watch in the short term. Także to będziemy oglądać albo spoglądać na to w krótkim terminie. Sorry, in the big picture, we're going to get to the more shorter term, and I'm going to give you a A nie, po prostu mówił, że w dłuższym terminie, a za chwilę przejdziemy do co może się wydarzyć. chart that's really going to illustrate a simple technique you can take at home right now, draw it and watch. Także możecie wykorzystać tą technikę i tutaj zagrać oczywiście na tym. This like a hawk on the daily. Right now, this is the monthly. We're taking a couple steps back. So we've painted this bearish case, right? Także mamy tą pesymistyczną wersję. Right? We've got a lot of resistance. We've got some problems with the 21 week. Mamy problemy z 21-tygodniową. We're kind of fighting with the 50 week. Walczymy teraz z 50-tygodniową. We're watching the 200 week at Obserwujemy 200-tygodniową. support. We're pretty bearish at the moment. W tym momencie nie wygląda to
pozytywnie. Been in a downtrend, Jesteśmy w trendzie spadkowym a downtrend for over 150 days. przez ponad 150 dni We're technically in a bear market i technicznie jesteśmy w beście. right now. We're following the pattern distinctly I podążamy za tym właśnie wykresem z ubiegłego roku. to the T of our past bear market, which is a warning sign. Także to jest znak ostrzegawczy. Just gonna loud and clear, that's a warning sign. We've been following this for the past 2 months, right? We've got our 5 monthly, which is a new tool for Mamy 5-miesięczną też, możecie używać jako nowego narzędzia. you to put in your toolkit, and we're respecting the 6.4. This I w tym momencie na razie utrzymujemy się powyżej 6400. is a great sign. I to jest dobra oznaka. But what about that bullish case? Ale co ze względu na tą pozytywną wiadomość? This is the 50 week. Tu mamy 50-tygodniową, średnią kluczącą. This is the 100 week. Tu mamy 100-tygodniową. This is the 200 week. Tu jest 200-tygodniowa na czerwono. When the 50 week Kiedy 50-tygodniowa crosses below, przecina niżej 100-tygodniową, it's substantial. to jest ważne. Why? Pamiętajcie, że teraz jesteśmy na pozytywnej już wersji. If you zoom out, it's only happened one other time Bo zdarzyło się to raz jeszcze in the history of Bitcoin. w historii Bitcoina. Just once. Tylko raz. You can zoom out to the entire history. That's why it's substantial. Dlatego to jest bardzo ważne. Now, it gets a little more exciting. I teraz jesteśmy troszeczkę bardziej podekscytowani. This happened, this cross, the 50 week going below the 100 week. I tutaj 50-dniowa przechodząca poniżej 100-dniowej It happened around the middle zdarzyła się w okolicy środka of our bottoming, naszej najniższej ceny Bitcoina. right? So if you take price action, you say, when were we at our lowest point? This cross happened right around the center of that lowest point. Czyli po prostu tutaj na środku tej najniższej ceny przy 3-4 tysiącach, gdzieś w granicach środka. Right? Mieliśmy to przecięcie. You with me? Now we're going to zoom out and we're going to look left. You're I jeżeli spojrzymy w lewo, always looking left. Every time you're at a chart, you hear my voice, look left, you're looking left. And you say, when is the other time i pewnie pytasz, kiedy jest inny czas, we've had the 50 week gdzie mieliśmy 50-tygodniową, cross the 100 która przekraczała. week? It happened here. Zdarzyło się to w kwietniu 2015 roku. By the way, you see our high, you see our low. We bottomed out here around the middle I to samo, tutaj byliśmy w najniższej cenie Bitcoina i też to się zdarzyło w okolicach środka. of our bottoming, just like present day. Around the middle of our bottoming is when it happened, right? We had the 50 week cross below the 100 week. And you may be saying, well, Steve, that's pretty fascinating. I pewnie mówisz, Steve, to jest fascynujące. It's happened only twice in history, Zdarzyło się to tylko 2 razy w historii and the only time it's happened is right near the middle of our bottoming. i jedyna rzecz, kiedy to się wydarzyła, to była właśnie w środku tej najniższych cen. Pretty substantial. Now, To znaczy w jednym i w drugim przypadku. we've talked about the next step in a few videos now. We said, watch out for the 50 week crossing back above the 100 week. I mówiliśmy o tym, żeby spojrzeć na to, jak 50-tygodniowa, ta zielona, przekracza teraz górą 100-dniową, średnią kluczącą. And by the way, that's only happened one other time I to też się tylko wydarzyło raz wcześniej. in history. And we are close. I mean, if it's not, it's going to be in the next few days. I jesteśmy bardzo blisko właśnie tego przecięcia. And Przez kolejne 2 dni, może parę dni. it's unavoidable. It I na pewno tutaj się nic nie zmieni. Nie będzie fake out. will cross. I na pewno one się przetną. It will cross. Just look at the trajectory of Jeżeli spojrzymy na trajektorię lotu, each moving average, and it will happen. So what does it mean? także co to oznacza? We need to look left, because Musimy spojrzeć w lewo. we look left and we knew that, okay, near our bottoming, I jesteśmy blisko naszych najniższych cen, around the middle is when the step 1 happened. w okolicach środka, gdzie mieliśmy pierwsze przecięcie. What does this mean?
when we cross back up. Notice the gap here, by the way. I spójrzcie też na tą przerwę pomiędzy tymi liniami. We're just going to go ahead and zoom out, and then we can see everything in one chart. I teraz tak to zrobię, żeby można zobaczyć to na tym samym wykresie. So we also created a gap Mieliśmy też tutaj tą przerwę. here in between these two moves. So we had our cross down. After some time, we had our cross up. What? I po pewnym czasie mieliśmy tak samo przecięcie, które nadchodzi już niedługo, już za parę dni. That signaled was during this move, we were in our bottoming, and then we moved into what is referred to as tier 1. Remember this chart, I to też mówi o tym, co mówiliśmy o tych poziomach na tym wykresie. which we'll get into in a moment. Za chwilę do tego przejdziemy. We've got tier 1, tier 2, tier 3, Mamy te poziomy pierwsze, drugie, trzecie. each step of the way, I każdy z tych poziomów tutaj. which coincides with the halving as well. We'll get to that. But focus here, Ale spójrz na to. right? We moved downward and then we moved into tier 1. We stayed in this consolidation range during tier 1 I też mieliśmy ten poziom pierwszy, który on tutaj pokazuje, który jest właśnie on tu. towards the end of tier 1. I na koniec tego poziomu pierwszego We had this move mieliśmy też ten ruch, where the 50-week crossed above gdzie 50-tygodniowa przekroczyła 100-tygodniową. the 200-week, which spurred another large move, I wtedy mieliśmy od razu ten wystrzał. right? You can see it right here. We crossed and it triggered this large move. It doesn't look large to you I może dla ciebie to nie wygląda, że to jest duża różnica, right now, but this is about 85% ale to jest około 85%. move up. It's pretty substantial. To jest bardzo ważne, It's pretty substantial. So, znaczące. if we were to follow this pattern, Jeżeli mielibyśmy podążać tym właśnie tutaj torem, we would be moving into tier 2 będziemy właśnie wchodzić w poziom drugi with a large move z dużym ruchem w górę. to the upside after we had our cross. Po tym, jak mieliśmy to przecięcie. So, Czyli wtedy by to oznaczało, że to nie byłby fake out, tylko zobaczcie, jakie tutaj były wzrosty. something to be well aware of. Again, we're going to look at only the facts. We're going Ale patrzymy zawsze na fakty. to take this scientific approach, keep a level head, stay emotionless, Bez emocji, no oczywiście głowa wysoko, nie w chmurach, tylko po prostu patrzymy na wykres i na fakty. look at only the facts, and at the end of the video, we're going to be able to see I na koniec tego wideo będziemy mogli zobaczyć różnicę, what to watch, na co zwrócić uwagę what's really true. i co jest tak naprawdę prawdą, Because this is a weekly chart. bo to jest tygodniowy wykres. This has only happened one other time To się wydarzyło tylko raz in history. It's w historii happened right here. It was a pretty substantial move, i to był bardzo duży ruch. right? So we need to be ready for that. We've been talking about this Musimy być na to przygotowani. for a few weeks, but again, we're in a bear market right now, which we weren't in a bear market here in tier 1. Jedna rzecz, która jest różnicą, to teraz jesteśmy w Bessie. Wtedy byliśmy w Hossie. Which we'll get into that in I zaraz o tym też powiemy. a moment as well. So the tiers. Czyli przejdźmy na te poziomy. The next question is, okay, Steve, we're in these tiers and we've had these tiers for the history of Bitcoin, right? Czyli jesteśmy w tych poziomach i w całej tej historii Which means we've had 3 distinct bear markets. mamy 3 różne Bessy. Bear market number 1 was here in 2011. W 2011, 2014, Bear market number 2015, 2 2018, początek, 2018. was 2014-2015. Bear market number 3 was right here. Every single past bear market followed 3 distinct tiers. Za każdym razem, kiedy kończyła się Bessa, mieliśmy tutaj bardzo ważne poziomy Tier prowzrostowe. 1 was a breakout Poziom pierwszy to był breakout, into a large resistance który mówił nam o tym, że wchodzimy w dużą linię oporu. area, and we held there I trzymaliśmy to przez parę miesięcy. Tu mamy miesięczny wykres, czyli 5. for 5 months. Same here. Tak samo tutaj. We had a large breakout from our bottom,
into w 2011. tier 1 for 5 months. Tak samo, 5 miesięcy. Consolidation, Konsolidacja. right? To są te zdrowe ruchy Bitcoina. Nie, że idzie coś parabolicznie, tylko zdrowo. We were at a major resistance level. We consolidated for 5 months. We moved into tier 2, consolidated for a bunch of months, had a breakout into tier 3, consolidated. Czyli za każdym razem, on tutaj mówię, jest konsolidacja przed przejściem do kolejnego poziomu. And it's happened time and time again. There's distinct levels to this. I mamy znaczące poziomy tego. We've talked about how this was a bear flag. Mówiliśmy o tym, jak to była flaga niedźwiedzia. We entered a golden cross. Weszliśmy potem w Golden Cross. We had a breakout. Mieliśmy przecięcie, And this is the concerning wystrzał. point. I tutaj mamy ten konsolidacyjny punkt. This structure is a little bit different Struktura jest troszeczkę inna, bo już mamy pewnie 6. miesiąc, a nie 5. than the others. You can see our downtrend Bo widzimy, że tutaj nie mamy do końca konsolidacji, tylko ten trend spadkowy. illustrated here, meaning this monthly candle could go all the way up Mimo tego, że ta miesięczna świeca może iść nawet do to $9,002 $9,000 and still be in a downtrend. i nadal będziemy w trendzie spadkowym. Just keep that in mind. Pamiętajcie o tym. This monthly candle in December, we Ta miesięczna świeca na koniec tego miesiąca może dojść do $9,000 i nadal być w spadkowym trendzie. could go as high as 9,002 with a wick up here, and it means nothing. I to nic nie oznacza. It means nothing. So I want to take this one step further. Okej, zróbmy kolejny krok. One thing to really keep in mind is we say, okay, well, there's a few more red monthly candles and we've gone down a considerable amount. Niektórzy powiedzą, że no, mamy tutaj trend spadkowy i już jest tutaj dłużej niż However, wcześniej, ale It's all relative. to nie jest relatywne, If we take powiązane. the fib retracement, right? We're in the golden ratio. Jeżeli byśmy spojrzeli na FIB retracement, czyli na FIBA, nadal jesteśmy w golden ratio. We pulled back to the golden ratio. W tym momencie doszliśmy do golden ratio. Na That's a FIBie. phenomenal sign. To jest fenomenalna oznaka. Meaning, if you take here, these fib retracements, these are also at the golden ratio. Te poprzednie wszystkie poziomy też były na golden ratio. Meaning, this previous move was so substantial. Oznacza to, że te poprzednie ruchy były tak znaczące, It had so much muscle behind it. które miały tak dużo tutaj siły, It was almost resembling a blow off top które mówiły nam o tym niezdrowym ruchu, that we had to have a little bigger of a correction także musimy mieć dużo większą korektę niż w wcześniejszych poziomach w poprzednich latach. and a little more substantial of a correction as illustrated here, where these actually went down to the fib as well, but it Te też doszły do FIBA, was pretty quick, painless, and then ale były bardzo szybkie. we were off to the races. So the move up wasn't as substantial. Także ruch w górę nie był tak mocny jak w tym przypadku do $14,000. So the move down wasn't as substantial, where here this was some 350%. Gdzie tutaj mamy 350% wzrostów, We needed a more musimy mieć większej korekty substantial i nadal być w tych poziomach. fall down. So in simple terms, what does that mean? Our structure's still good. Także nasza struktura nadal jest tutaj w dobrym wymiarze. Our structure's still good here. Even though we're in a downtrend, Mimo tego, że jesteśmy w trendzie spadkowym, if you look at the fib, jeżeli spojrzymy na FIB, do której doszedł, we're still in the golden jesteśmy w golden ratio. ratio. A lot of these went to the 0.5 Bardzo dużo z nich doszło do 0,5 on the golden ratio, na golden ratio. within the golden ratio, and same here. Tak samo tutaj. So structurally, we're still sound. Strukturalnie nadal to wygląda ok. Structurally, we're still sound. This is still intact. Tier 1 is still intact. Poziom pierwszy nadal jest tutaj nienaruszony. Now,
we're going to take everything and kind of boil it down I teraz wszystko podsumujemy, into something super simple żeby w prosty sposób to przekazać. so that you can take that, put it in your pocket. You're going to go set up this chart right after this video, I można ustawić ten wykres zaraz po tym wideo. and it's going to be very helpful. I to jest bardzo zdrowe. So we've talked about this bearish scenario. Mówiliśmy o tym scenariuszu negatywnym, We've talked about the bullish pozytywnym scenario. There's evidence on each side. It's clear that i mamy dowody po każdej stronie. Bitcoin is forming a bigger move I widzimy, że Bitcoin tworzy dłuższy, większy ruch, that's getting very close to happening, który pewnie się wydarzy. right? We looked at each side and here's what it boils down to. I to jest to, na co musimy zwrócić uwagę. This is something that you can draw on the daily chart. I to można wyrysować na dziennym wykresie. What I want you to look at first is this red line. Spójrzmy na tą czerwoną linię. This red moving average is the 600-day moving To average. jest 600-dniowa średnia krocząca. 600 dni. 600-day moving average. Why is it important? Dlaczego jest ważna? If you take a zoom out, Bo jeżeli sobie spojrzymy z wyższej perspektywy, when we fell below the 600-day, it was often a pretty steep fall and it represented the bottoming of that market. bo gdy spadliśmy z niej, wtedy doszliśmy do tego najniższego poziomu, 3000, oznaczało to tą najniższą cenę w owym czasie. Okay? So it's a pretty much, if you're long term in crypto and you Jeżeli jesteś długoterminowo w krypto want to be in crypto for a whole bunch of years i chcesz być przez wiele lat and you don't want to buy that often, i nie chcesz kupić tego za często, if you simply buy when price action goes below the 200 or the 600 day, things are looking good. If you rewind the clock, jeżeli chciałbyś kupić właśnie na tej 600-dniowej, no wtedy, no wiadomo, że tutaj też to wygląda ciekawie. when we moved below the 600 day, it was at its worst point here. Kiedy poruszyliśmy się poniżej 600-dniowej, to była nasza najlepsza możliwość zakupowa. Where we really bottomed out. If you bought here, you're looking pretty good. Jeżeli patrzysz tutaj, no to kupiłeś to w miarę dobrym. If we zoom back even further, the 600 day would have caught here. I ta 600-dniowa, jeżeli była przedłużona oczywiście, też by tutaj była na tym najniższym punkcie. Meaning if you bought under this area, and you can look at the significance of this level. I można sprawdzić na znaczenie tego poziomu. Holding significant support, and when we start to hold resistance, we fall pretty drastically, Spadliśmy bardzo poważnie z tej 600-dniowej. right? And if you zoom ahead here, we held it as significant support I tak samo utrzymywaliśmy support, czyli linię wsparcia przez dłuższy okres w zeszłym roku for an extended period of time, and when we broke it, it i w listopadzie, kiedy przeszliśmy ją niżej, was pretty heavy fall. był to poważny spadek. So each time we've broken this 600 day, Za każdym razem tutaj przełamaliśmy tą 600-dniową. it was a hell of a fall. Była to ciekawa rzecz, która tutaj się wydarzyła, czyli spadek. We needed to prepare ourselves for that type of fall. Right now, we are holding it as support, W tym momencie utrzymujemy tą linię wsparcia na niej. but by the skin of our teeth. You can see these candles were really flirting with disaster here. I flirtujemy tutaj z tym, co się dzieje. So the 600 week, Także 600-tygodniowa, or 600 day, excuse me, dniowa, 600 days, sam się poprawia. pretty significant. Again, something super simple. You can take, I znowu coś łatwego, co można zwrócić na to uwagę. you can put on your chart, and you can clearly see if we're in a big trouble zone or we're holding it as support. I wtedy widzimy, czy jesteśmy w takiej zonie problemów, czy utrzymujemy swoje wsparcie. Right? Now, this is where things get interesting. I to jest to, gdzie tutaj to wszystko zaczyna się, albo jest interesujące. We've got to pay attention to this. Our 150 day I tutaj mamy 150-dniową, moving average starting to have some curvature która zaczyna mieć tutaj zmianę trendu, to the downside, getting resistance also która wygląda jakby miała już spadać niżej, from our
trend line. I tak samo odbija się od tej naszej linii niebieskiej trendu. What this means is we're having a convergence here. Co to oznacza, że mamy convergence tutaj? You can see that this trend line is moving down at a sharp angle. Widzimy, że ten spadek porusza się w dużym kącie, While this 600-day is pretty much steadying out. gdzie 600-dniowa jest w miarę stabilna. Meaning price action is going to get into a squeeze formation Gdzie oznacza to, że cena będzie tutaj wchodziła w taką formację uciśnienia, ściśnięcia tej ceny between our downward trend angle pomiędzy tą linią trendu spadkową and our strong support a tym supportem czerwonej linii of our 600-day. 600-dniowej. And something's got to give. I coś musi się tutaj wydziać. Coś się musi poddać. This will dictate first what we were illustrating in this chart, I to nam podyktuje to, w którą stronę tak naprawdę pójdziemy. where we said watch the 14K Gdzie musimy obserwować 14 000 and the 6.4. i 6400. If you want to know earlier Jeżeli chcesz wiedzieć wcześniej, which one is more than likely going to która będzie bardziej w planach, break, you're going to watch this chart. musimy patrzeć na ten wykres. Because as our trend line continues to move down, Bo jak nasza linia trendu dalej tutaj porusza się w tym trendzie spadkowym, one way or another, jedna czy druga rzecz we're breaking from będzie tutaj się zaciśniać i będzie wyskok. this formation. We're either going to Albo zejdziemy poniżej tej 600-dniowej, break to the downside, which could get pretty ugly very quickly, or we start to reverse the trend. albo będziemy odwracać trend. Mind you, I pewnie teraz powiecie albo, ależ straciłem czas. Dla mnie bardzo dużo informacji tutaj jest w takiej tygodniowej audycji, przynajmniej wiem, na co zwracać uwagę. Gdzie na przykład, jeżeli mam pozycję, albo gdzie wy macie pozycję, można sobie też nawet stop lossy na takiej analizie pokazać, gdzie we've been in this downtrend now for, it's got to be over 150 days now. Yeah, 160 days in a distinct downtrend. Once we break above this, you're going to see a lot of excitement pour into the market. That's when smart money will be throwing their money in as well, and you'll start to see prices move pretty quickly. jeżeli wyjdziemy poza tą linię trendu spadkową, no to będzie tutaj duża presja zakupowa, pojawi się pewnie dużo osób na markecie To some resistance areas of around 12.4. i oczywiście chodzi o tą linię, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, 12400. And that's when things will get really exciting. Wtedy będzie się tutaj dziać coś ekscytującego. So watch this trend Także obserwujemy tą linię, line, watch the 600-day. oglądamy albo obserwujemy też tą linię 600-dniową. This will tell you first what that bigger move is going to be. I to nam powie o tym, jaki będzie ten kolejny ruch. So again, this is where we take this complex Czyli wiemy na co mamy zwracać uwagę. Kolejny odcinek tutaj wydaje mi się, że treściwy. Przynajmniej dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. Życzę wam wspaniałego dnia. Dajcie znać, co wy myślicie, w którą stronę pójdziemy z ceną Bitcoina. I pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.